Robert Monroe. Odcinek 3. Stworzenie i cel planety Ziemia. Materiał przekazany w tym odcinku nie był bezpośrednio skierowany do Roberta Monroe'a. Informacje o istocie stworzenia Ziemi, a także wszystkich istot ją zamieszkujących, Monroe otrzymał od jednego ze swoich niefizycznych przyjaciół. Istota ta nigdy nie brała udziału w ziemskim systemie życia. Tak więc te informacje pozbawione są pewnego ziemskiego punktu widzenia wartości. Każdy z Was może znaleźć pewne analogie z tym, co usłyszy, a co wie o historii i rozwoju planety Ziemia. Historia stworzenia i cel Ziemi. W pewnym miejscu, nazwijmy to miejsce gdzieś, bardzo potrzebny był lóż. Lóż występuje bardzo rzadko w miejscu zwanym gdzieś. Naturalny lóż odznaczał się różnym stopniem czystości. Stwierdzono, że powstawał w wyniku ruchów wibracyjnych podczas cyklu węglowo-tlenowego i wtórnie podczas procesu reakcji. Badacze z gdzieś przemierzali duże odległości w poszukiwaniu nowych źródeł tej cennej substancji, a ich odkrycia witano z entuzjazmem i nagradzano. Wszystko zmieniło się, kiedy istota zamieszkująca gdzieś, nazwijmy tą istotę ktoś, zamiast poszukiwać naturalnych zasobów lóżu, zdecydowała się go produkować w sposób, powiedzmy, sztuczny. Postanowił ten ktoś założyć jego hodowlę, uprawiać go w ogrodzie. A więc gdzieś daleko, w zapadłym kącie, ktoś założył swój eksperymentalny ogród. Najpierw stworzył odpowiednie środowisko, w którym mógł powstawać i rozwijać się cykl węglowo-tlenowy. Ustanowiona przez niego równowaga zapewniała rosnącym osobnikom właściwe oświetlenie i stałą dostawę odpowiedniego pożywienia. Potem ktoś próbował oszacować swój plon. Rzeczywiście, pierwsza hodowla dostarczyła lóżu, ale w małych ilościach i nie najlepszego pod względem gatunkowym. Nie nadawał się on do zabrania w miejsce zwane gdzieś. Problem był podwójny. Okazy rodziły się zbyt drobne i żyły bardzo krótko, w efekcie czego powstawało niewiele marnego jakościowo lóżu, gdyż w tak ograniczonych warunkach nie było czasu na jego wytwarzanie. Ponadto lóż można było zbierać tylko w momencie, gdy jednostki kończyły życie, a nie chwili wcześniej. Druga hodowla okazała się nie lepsza od pierwszej. Rozwijała się ona w innej części ogrodu i w odmiennym od poprzedniego środowisku. Tym razem nie było to środowisko płynne, lecz gazowe. Ze związków chemicznych o większej gęstości utworzono stałe podłoże, dzięki czemu związki te były stale dostępne. Ktoś zasadził niezliczone ilości znacznie dorodniejszych egzemplarzy nowych odmian. Niektóre z nich były wiele tysięcy razy większe i miały bardziej złożoną budowę od prostych, jednokomórkowych okazów pierwszej hodowli. Wprawdzie został odwrócony cykl węglowo-tlenowy, ale cały zasiew pozostał jednorodny. Podobnie jak w przypadku pierwszej uprawy, osobniki rozmnażały się regularnie i samoczynnie kończyły życie. Aby uniknąć nierównomiernego rozkładu odżywczych substancji chemicznych i oświetlenia, co miało miejsce w przypadku pierwszej hodowli, ktoś postanowił, że osobniki drugiej hodowli nie będą się poruszać po całym ogrodzie, lecz każdy z nich pozostanie w przydzielonej sobie jego części. W tym celu wyposażył je w silne wyrostki sięgające w głąb twardego podłoża i unieruchamiające roślinę. Z korzeni wyrastały łodygi lub pnie dźwigające wyższe partie roślin, tym samym umożliwiając im otrzymywanie koniecznej porcji światła. Górne części roślin, szerokie, cienkie i dość wiotkie, pełniły rolę przekaźników energii. Przepływające przez nie w obydwu kierunkach związki węglowo-tlenowe zapewniały roślinom odżywianie i wymianę z otoczeniem. Chcąc przyspieszyć rozmnażanie się roślin, ktoś wywołał gwałtowne ruchy wibracyjne w gazowej powłoce. Z czasem przekonał się, że ten sam burzliwy proces pomaga w zbieraniu lóżu. Jeśli zaburzenia były dostatecznie gwałtowne, kładły kres życiu roślin, które umierając wydzielały lóż. Miało to duże znaczenie, gdy istniała konieczność natychmiastowej dostawy tego surowca, gdyż nie trzeba było czekać na okres zbiorów.
Pomimo to plon drugiej hodowli okazał się nader niezadowalający. Co prawda osiągnięto znaczny przyrost ilościowy, ale zbyt długie życie roślin nie wpływało korzystnie na jakość wytwarzanego przez nie luszu. Przeoczono tu coś ważnego. Zaradzić temu miała trzecia uprawa. Ktoś odtworzył pierwotny cykl węglowo-tlenowy, a osobnikom przywrócił ruchliwość, bowiem doświadczenie wykazywało, że oba te czynniki zapewniają wytwarzanie wysokiej jakości luszu. Gdyby jeszcze udało się wyhodować większe okazy, sukces byłby zapewniony. Mając to wszystko na względzie, ktoś przeniósł na teren obecnej uprawy jednostki pierwszej hodowli, która nadal rozwijała się w części ogrodu mającej płynne środowisko. Zmodyfikował je tak, aby mogły żyć i wzrastać w środowisku gazowym. Najpierw przystosował je do odżywiania się osobnikami drugiej hodowli, którym pozwolił w tym celu bujnie się rozwijać. Tak powstały pierwsze mobile, czyli trzecia hodowla. Mobile żywiły się okazami pierwszej hodowli, a pozbawiając je życia produkowały lusz. A więc teraz ilość luszu była znaczna, ale jego jakość, jego struktura wibracyjna wciąż pozostawiała wiele do życzenia. Długość życia monstrualnych i wolno poruszających się mobili była nieproporcjonalna do ilości pobieranego przez nie pożywienia. Mobile żyły tak długo, że wkrótce zdziesiątkowałyby jednostki drugiej hodowli. Wówczas w całym ogrodzie zostałaby zachwiana równowaga ekologiczna i ustałaby produkcja luszu. Zarówno drugiej, jak i trzeciej hodowli groziła zagłada. Często zdarzało się, że dwa mobile chciały zjeść tę samą jednostkę drugiej uprawy. To rodziło konflikt i powodowało fizyczną walkę między dwoma niezgrabnymi mobilami. Czasem walczyło ich ze sobą nawet kilka. Początkowo ktoś był zdziwiony tymi zmaganiami, lecz później obserwował je z wielkim zainteresowaniem. Podczas walki mobile wydzielały lusz. I to wcale nie w małych, a przeciwnie w sporych ilościach i w dodatku znacznie mniej zanieczyszczony. Ktoś szybko sprawdził w praktyce swoje odkrycie. Wyjął następne okazy pierwszej hodowli z części ogrodu o płynnym środowisku, przystosował je do życia w środowisku gazowym, ale wprowadził pewną zasadniczą zmianę. Nowe mobile były mniejsze od poprzednich i miały żywić się innymi mobilami. Rozwiązałoby to problem nadmiernej populacji mobili, a podczas każdego między nimi starcia powstawałoby więcej dobrego luszu, nie mówiąc już o tym, który zostawał uwalniany w momencie, gdy nowe mobile zabijały egzemplarze innych gatunków. W ten oto sposób powstała reguła głównego katalizatora. Konflikt między osobnikami cyklu węglowo-tlenowego powoduje stałe wytwarzanie luszu. Ktoś zaczął przygotowywać czwartą hodowlę. Wiedział już, że duże i za długo żyjące mobile z trzeciej hodowli nie mogły być użyteczne na większą skalę, a gdyby jeszcze wzrosła ich ilość, należałoby powiększyć cały ogród, który z racji za małej przestrzeni nie mógł pomieścić jednocześnie wielkich osobników trzeciej hodowli i służących im za pokarm drugiej hodowli. Ponadto doszedł do słusznego wniosku, że jeśli mobile będą poruszały się szybciej, łatwiej popadną w konflikty i tym samym zwiększy się ilość wydzielanego przez nie luszu. Jednym aktem woli uśmiercił pozostałe dotąd przy życiu niezgrabne mobile z trzeciej hodowli. Jeśli zaś chodzi o osobniki uprawy pierwszej, nadal żyjące w wodnym środowisku, to zmienił ich wygląd, nadając im bogactwo kształtów i rozmiarów. Były teraz wielokomórkowcami i odznaczały się dużą ruchliwością. Zaopatrzył je również w system równowagi. Powstały więc osobniki, przeważnie nieporuszające się, które pochłaniały okazy węglowego cyklu drugiej hodowli, służące im za źródło energii. Powstały też i inne, bardzo ruchliwe mobile, dla których źródło energii stanowiły poruszające się modyfikacje pierwszej hodowli. Zamknięty obieg działał całkiem zadowalająco. Nieruchome osobniki drugiej hodowli rozwijały się znakomicie w płynnym środowisku. Żywiły się nimi małe, bardzo ruchliwe mobile żyjące w wodzie. Z kolei większe oraz inne będące w ciągłym ruchu mobile, chcąc zdobyć energię, konsumowały mniejszych zjadaczy roślin. Kiedy jakiś mobil zanadto urósł i zrobił się zbyt powolny, stawał się łatwym łupem dla pomniejszych mobili, które zachłannie się na niego rzucały. Chemiczne pozostałości procesu trawienia osiadały na dnie płynnego środowiska i dostarczyły pokarmu nieruchomym modyfikacjom drugiej hodowli, zamykając w ten sposób obieg.
Łańcuch pokarmowy przynosił w efekcie stały dopływ luszu, który powstawał dzięki umierającym nieruchomym, w wyniku emocji, jakie wzbudzały w walczących ze sobą mobilach walka oraz dzięki mobilom ginącym podczas walk. W innej części ogrodu, w środowisku gazowym otaczającym stałe podłoże zbudowane z gęstej materii, ktoś zastosował tę samą technikę, jeszcze bardziej ją ulepszając. Stworzył więcej odmian nieruchomych, aby nowym mobilom dostarczyć dostatecznej ilości urozmaiconego pożywienia. Tak jak w pierwszej części ogrodu, tak i tu została zachowana równowaga między dwoma gatunkami mobili. Tymi, które odżywiały się nieruchomymi z drugiej hodowli i tymi, które potrzebowały innych mobili. Powstały więc tysiące rodzajów mobili różnej wielkości, osobniki małe i duże, choć nie tak wielkie jak mobile z trzeciej hodowli. Wszystkie zostały wyposażone w pomysłowe akcesoria ułatwiające walkę. Szybkość poruszania się pozwalała na wymknięcie się wrogowi. Barwy ochronne miały na celu zmylenie przeciwnika. Ruchliwe narządy służące do wykrywania niebezpieczeństwa, a niezwykle twarde wyrostki do chwytania, przybijania i rozszarpywania wroga. Wszystko to ułatwiało walkę i przedłużało czas jej trwania, a w konsekwencji zwiększało wydzielanie się luszu. W ramach dodatkowego eksperymentu ktoś zaprojektował i stworzył taką odmianę mobila, która w porównaniu z mobilami czwartej hodowli była słaba i niedołężna. Jednakże mobile eksperymentalne miały dwie zasadnicze zalety. Mogły spożywać zarówno nieruchomych, jak i inne mobile i czerpać z nich energię. Poza tym ktoś przekazał im cząstkę siebie, ponieważ nie było ani znane, ani dostępne inne źródło takiej substancji, by służyła jako główny czynnik wzmagający ruchliwość. Wiedział, że zgodnie z prawem przyciągania taka domieszka substancji, część jego, dążąca do połączenia się z nieskończoną całością, spowoduje u tego szczególnego gatunku mobila nieustającą ruchliwość. Tym samym dążenie do zaspokojenia potrzeb energetycznych poprzez pożywienie nie będzie jedyną siłą pobudzającą mobile do ustawicznej aktywności, a co ważniejsze, potrzeb wynikających z wewnętrznego przymusu, jaki stwarza wszczepiona drobinka kogoś, nie można będzie zaspokoić w ogrodzie. Tak więc zawsze będzie istniała potrzeba ruchu i konflikt pomiędzy tą potrzebą a koniecznością pobierania energii. I o ile przetrwa, być może przyczyni się do stałej dostawy wysokogatunkowego luszu. Tymczasem czwarta hodowla przekroczyła wszelkie oczekiwania kogoś. Okazało się, że ogród zaczął dostarczać dobry lusz. Równowaga życia działała doskonale. Czynnik konfliktowy wpływał na wytwarzanie ogromnej ilości luszu, a dodatkową dostawę tego surowca zapewniała śmierć wszystkich rodzajów mobili oraz nieruchomych. Ktoś wyznaczył specjalnych nadzorców kierujących produkcją i pomagających przy zbiorach. Utworzył kanały, którymi transportowano nieoczyszczony lusz z ogrodu do miejsca zwanego gdzieś. Odtąd, dzięki ogrodowi kogoś, naturalne zasoby przestały być dla gdzieś jedynym źródłem luszu. Po sukcesie, jaki ogród kogoś odniósł w produkcji luszu, również inni zaczęli projektować i budować swoje ogrody. Robiono tak, ponieważ ogród kogoś tylko częściowo pokrywał zapotrzebowanie gdzieś na lusz. Po zakończeniu pracy ktoś powrócił do gdzieś i zajął się innymi sprawami. Produkcja luszu nadzorowana przez zarządców utrzymywała się na stałym poziomie, ale wszelkich zmian mógł dokonywać tylko sam ktoś. Zgodnie z jego zaleceniami nadzorcy co jakiś czas niszczyli część czwartej hodowli. Robili to, aby młodym, rodzącym się jednostkom zapewnić dostateczną ilość pierwiastków chemicznych, światła i innych środków odżywczych, a także po to, by zebrać dodatkowy lusz powstały na skutek takiego żniwa. W tym celu wywoływali zaburzenia, zarówno w gazowej powłoce, jak i w stałym podłożu. Na skutek tych wstrząsów wiele okazów czwartej hodowli traciło życie, miażdżone przez przetaczające się masy gruntu lub zalewane przez wzburzone fale płynnego środowiska. Życie ogrodu toczyłoby się przez całą wieczność według tego schematu, gdyby nie ciekawość i spostrzegawczość kogoś. Od czasu do czasu badał on próbki luszu dostarczonego przez jego ogród. Nie miał ku temu właściwie żadnego innego powodu poza tym,
że zachował jeszcze resztki zainteresowania swoim planem. Dokonując analizy jednej z próbek, ktoś uświadomił sobie różnicę tej próbki z innymi. Była wprawdzie bardzo niewielka, ale jednak była. Natychmiast się tym zainteresował i jeszcze raz sprawdził próbkę. Pośród emanacji zwykłego luszu wyczuwało się słabe promieniowanie luszu oczyszczonego, wydestylowanego. To było wprost niemożliwe. Przecież czysty lusz można było trzymać dopiero po wielokrotnej obróbce jego naturalnych zasobów. Ktoś szybko opuścił gdzieś i powrócił do ogrodu. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało tak samo jak przedtem. Trwałe podłoże i gazowa powłoka ogrodu tworzyły bezkresny zielony dywan refleksów odbijających się od rosnących okazów drugiej hodowli. Modyfikacje pierwszej hodowli rozwijały się w płynnym środowisku zgodnie z prawem akcji i reakcji. Ktoś nie zauważył źródła destylowanego luszu ani na terenie pierwszej, ani drugiej hodowli. Pierwsze wibracje rafinowanego luszu dotarły do kogoś od jednego z okazów hodowli czwartej. Błysk promieniowania powstał podczas niezwykłego zachowania się jednego z osobników. Walczył on na śmierć i życie z innymi osobnikami czwartej hodowli. Ktoś dobrze wiedział, że taka akcja nie mogłaby spowodować uwolnienia destylowanego luszu. Zaczął więc szukać przyczyny owego zjawiska. I w tym właśnie momencie odkrył różnicę. Jednostka czwartej hodowli nie walczyła o resztki pokarmu, jakie pozostały ze słabszej jednostki tej samej hodowli, ani o smakowity liść z drzewa hodowli drugiej. Nie walczyła też w obronie własnego życia z atakującą ją jednostką czwartej hodowli. Walczyła natomiast, by ocalić życie 3 swoich nowonarodzonych dzieci, które oczekiwały na rezultat walki skulone pod dużym okazem drugiej hodowli. Nie ulegało wątpliwości, że to było właśnie przyczyną powstawania błysków dystylowanego luszu. Podążając tym tropem, ktoś posprawdzał, co robią w ogrodzie pozostałe osobniki czwartej hodowli. I stwierdził powstawanie podobnych błysków w momencie, gdy inne stworzenia walczyły w obronie swoich młodych. Wciąż jednak coś tu się nie zgadzało. Gdyby wszystkie żyjące w tym momencie egzemplarze czwartej hodowli podjęły taką akcję, to suma powstałych w jej efekcie rozbłysków destylowanego luszu nie dałaby nawet połowy tego, co znajdowało się w próbce wyjętej ze zbiornika. A więc musiała istnieć jeszcze inna przyczyna powstawania rafinowanego luszu. Ktoś krążył nad ogrodem, systematycznie przeszukując każdy jego zakątek. W końcu zlokalizował źródło promieniowania wysokogatunkowego luszu. Szybko udał się w tym kierunku. I rzeczywiście, w pewnej części ogrodu, pod dużym liściastym okazem drugiej uprawy, stała samotnie jedna z eksperymentalnych modyfikacji czwartej hodowli. Tych, które miały w sobie jego cząstkę. Nie była głodna, nie popadła w konflikt z inną jednostką czwartej uprawy. Nie walczyła w obronie swoich młodych. No to dlaczego wydzielała tak dużo destylowanego luszu? Ktoś przysunął się jeszcze bliżej, skoncentrował się intensywnie na tym stworzeniu i już widział, w czym rzecz. Było samotne. To właśnie stanowiło powód wydzielania przez niego czystego luszu. Gdy ktoś odsunął się, znów zauważył coś niezwykłego. Zmodyfikowana jednostka czwartej hodowli nagle uświadomiła sobie jego obecność. Upadła na podłoże i zaczęła wić się w dziwnych konwulsjach, wydzielając przeźroczysty płyn z 2 otworów służących do odbioru promieniowania. W tym momencie wytwarzała jeszcze więcej destylowanego luszu. To właśnie wtedy ktoś stworzył swoją słynną formułę. Produkcja zdestylowanego luszu, którą stosuje się w ogrodzie po dziś dzień. Stworzona przez kogoś formuła DLP od Distillate Lush Production miała taką oto zasadę. Wytwarzanie przez jednostki typu eksperymentalnego, czystego destylowanego luszu jest wywołane przez niezaspokojenie, ale tylko wówczas, gdy niezaspokojenie to wypływa z potrzeb o wyższym poziomie wibracyjnym niż potrzeby zmysłowe. Im większe takie niezaspokojenie, tym większa produkcja destylowanego luszu. Wykorzystując formułę w praktyce, ktoś wprowadził w swoim ogrodzie drobne zmiany. Wszystkie osobniki podzielił na połowy, aby zrodziło się w nich poczucie samotności, kiedy będą usiłowały ponownie się połączyć. I zwiększył przewagę okazów typu eksperymentalnego. To są 2 najistotniejsze innowacje.
chwili obecnej ogród jest fascynującym przykładem wydajnej produkcji luszu. Nadzorcy już dawno stali się mistrzami w sztuce stosowania formuły DLP. Jednostki typu eksperymentalnego zdominowały inne gatunki i rozprzestrzeniły się w całym ogrodzie, z wyjątkiem głębszych części wodnego środowiska. Są one głównymi producentami destylowanego luszu. W oparciu o doświadczenie nadzorcy wypracowali całą technologię zbierania luszu z osobnikami typu eksperymentalnego, wykorzystując w tym celu pomocnicze narzędzia. Najbardziej powszechne z nich nazwano miłością, przyjaźnią, rodziną, chciwością, nienawiścią, bólem, winą, chorobą, zarozumiałością, ambicją, poczuciem własności, posiadaniem, poświęceniem, a na większą skalę narodowością, prowincjonalizmem, wojnami, głodem, religią, automatyzacją, wolnością, przemysłem, handlem itd. itd. Nigdy dotąd nie było tak wysokiej produkcji luszu. Oczywiście eksperymentalną jednostką stworzoną przez kogoś są ludzie. Jak nie trudno zauważyć, jesteśmy najlepszymi producentami luszu. Teraz może przejdźmy do samej istoty tego, czym jest łusz. A więc łusz to energia wytwarzana przez wszystkie żywe organizmy, odznaczająca się różnym stopniem czystości. Najpotężniejszą i najbardziej czystą energią wytwarza człowiek. Energia luszu powstaje w wyniku ludzkiej aktywności, która wyzwala emocje. Najważniejszą z tych emocji jest miłość. Nie jest to jednak miłość, jaką my rozumiemy przez słowo kochać, szanować, lubić. Chodzi tutaj o super love, miłość najwyższą, miłość uniwersalną. A więc ludzkie życie na Ziemi to inaczej zaprojektowana starannie szkoła intensywnego uczenia się. Trzeba nauczyć się wytwarzać łusz, miłość najwyższej jakości. Dość ważny wydaje się fakt, iż ludzie najczęściej nie mają pojęcia o tym, że ich życie służy rozwojowi, że dzięki niemu ustawicznie się uczą. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę z pozafizycznego aspektu życia i otwarcie się do tego